Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj tematem jest firma SoundHound. Przedstawię przyczyny ogromnych spadków, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Mianowicie są to spadki rzędu 50%. Powiem, czy warto kupić dołek, jakie firmy ma perspektywy przed sobą, w ogóle czym się zajmuje. Nie jest to oczywisty wybór i przedstawię też wyniki kwartalne, ostatnie wyniki kwartalne tej firmy. Zachęcam do oglądania. Zacznijmy od tego, czym zajmuje się ta firma tak ogólnie. Powstała ona w 2005 roku, czyli już 20 lat temu. Ogólny przekaz tej firmy i idea działania czy funkcjonowania jest taki, żeby wprowadzać inteligentne rozwiązania dźwiękowe, to znaczy rozpoznawanie dźwięku, przetwarzanie dźwięku do różnych dziedzin życia i interakcja z softwarem. Czyli powiedzmy, ktoś jedzie samochodem, mamy wbudowany system właśnie oparty o SoundHound. Nie musimy nic robić, tylko włączamy system, mówimy co chcemy zrobić, na przykład zamówić miejsce w restauracji czy tego typu rzeczy. Natomiast to jest tylko oczywiście jeden z przykładów, natomiast jeśli chodzi o działalność firmy, no działa ona w wielu różnych innych obszarach. Jeśli chodzi o historię, mamy tutaj zrzut z ekranu z firmy Soundhound.com. Tutaj ważna kwestia jest, że dołączyła do Nasdaqa 3 lata temu, czyli dopiero od 3 lat. Mamy ją na tej giełdzie, ticker to Sound. No, firma jest dosyć popularna, ponieważ w krótkim czasie pozwala zarobić duże pieniądze, natomiast trzeba też uważać, bo w krótkim czasie można stracić dużo pieniędzy, czyli mamy duże wahania na kursie, no, z różnych względów. Natomiast jest to firma oparta na AI, no i przez to na tej fali wzrostowej AI rozwija się po prostu. No i tutaj mamy jeszcze 2024 rok. Jest to ważny rok, ponieważ firma przyjęła firmę Amelia i, i wraz z nią produkt tej firmy, czyli czata Amelia. No i jest to, jak widać, trafiony wybór, ponieważ ten czat zbiera bardzo dobre recenzje. Jeśli chodzi o produkty firmy, no jest ich kilka, tak? To nie jest tak, że ma tylko jeden czy dwa produkty. No, dywersyfikuje na pewno te produkty. No, tutaj no, ważną częścią teraz jest ta platforma Amelia. No, jak mówiłem, firma zakupiła ją rok temu. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ wcześniej firma skupiała się na innych obszarach, powiedzmy bardziej typowych, jak automotive, czy integracja systemu w samochodzie, jakieś drive-thru, czy powiedzmy w restauracjach zamawianie, no korzystając z właśnie jakiegoś czata, nie wchodząc w interakcję z innymi ludźmi. Mieliśmy też, czy mamy tą aplikację do znajdowania muzyki. Natomiast teraz dzięki tej platformie firma rozszerzyła swoją działalność i mamy tutaj ten produkt stricte dla biznesu, czyli produkt biznesowy. Mamy tutaj szeroką gamę branż przez to, w tym finansowe, opieka zdrowotna, handel, call center i inne, czyli no pod tym względem był to na pewno bardzo dobry ruch. Mamy tutaj wyszczególnione też obszary, w których działa firma. Widzimy, że mamy mnóstwo tych obszarów. Począwszy od automotive, healthcare, czyli to, o czym mówiłem, czyli ta Amelia, no, restauracje, telekomunikacja, czyli mamy jakichś agentów, HR, usługi IT, czyli tutaj mamy ogólnie sytuację, gdzie
wcześniej dzwoniliśmy, no, musieliśmy mieć interakcję z ludźmi, teraz no, pomysł jest taki, że tego nie będzie, tak? Przynajmniej na tym początkowym etapie spraw, jakie mamy do załatwienia. Zresztą to też oczywiście już jest wprowadzane, to nie jest jakaś nowa rzecz, natomiast oczywiście też chodzi o jakość usług, czy jakość tego software'u. To oczywiście jest dobre dla samych firm, które to mają, natomiast gorsze jest dla ludzi, którzy pracują, ponieważ no, dzięki takim rozwiązaniom no, firma może zwolnić dużą liczbę ludzi, zaoszczędzić, ale oczywiście ci ludzie stracą przez to pracę. Jeśli chodzi o klientów, mamy tutaj szeroką gamę klientów, zaczynając na przykład od banku, mamy tutaj Hyundai, czyli Automotive, czy TOG, mamy też Samsung, LG i kończąc też na Nvidia, czy Oracle. Tutaj kurs mm, po ogłoszeniu tej współpracy wzrósł, oczywiście ze względu na Nvidia, nie na firmę SoundHound. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, no, szef firmy chwali, oczywiście zachęca. Mówi, że mamy The Boom na AI ogólnie, ale też no SoundHound sobie bardzo dobrze radzi w tym trendzie, że produkty są rozwijane zgodnie z przewidaniami oraz no, że firma ma bardzo dobre perspektywy przed sobą. No i tutaj mamy ogólne liczby, czy wybrane liczby to mamy bardziej szczegółowo. I co tutaj możemy powiedzieć o samych wynikach? Przychód był na poziomie 42 milionów i to jest rok do roku 68%, to widzimy właśnie w tej tabelce. Natomiast jaki jest tutaj problem? Inne wartości w tej tabelce są gorsze. Tutaj no, dużym problemem jest ta pozycja na przykład loss, czyli nie mamy zysków, ale straty i to bardzo duże straty na poziomie minus 110 milionów i to jest rok do roku minus 400%. I to są obliczenia typu GAAP. Dla obliczeń typu non-GAAP sytuacja jest o wiele lepsza. Mamy stratę na poziomie minus 13 milionów i nawet wzrost rok do roku o 13%. Podobnie jest z EPS-ami. Tutaj sytuacja znacznie lepiej wygląda dla non-GAAP. Tutaj o co tu chodzi? No, firmy podają często te obliczenia non-GAAP, żeby pokazać, jak faktycznie wygląda bieżąca kondycja firmy, ponieważ te obliczenia GAAP są sporządzane, powiedzmy, na podstawie pewnego szablonu, że można porównywać firmy do siebie, natomiast non-GAAP pozwala wykreślić niektóre pozycje z tych obliczeń. Natomiast no, trzeba to robić oczywiście tak, żeby właśnie pokazać, jak faktycznie firma się ma w rzeczywistości. No i tutaj mieliśmy sytuację tego przejęcia Ameli. No i tutaj firma Sanha się zobowiązała, że przekaże jakąś tam liczbę akcji poprzednim właścicielom, jeśli no, ten czat Amelia będzie się spisywał dobrze, osiągnie pewne wyniki. Czyli są to zobowiązania typu non-cash, tak jak tutaj mamy napisane. Co jest ważne, no to właśnie wchodzi w skład tych obliczeń GAAP, stąd te bardzo duże wyniki na minus. I problem jest też taki, że im kurs jest wyższy, tym te koszty tutaj są wyższe po prostu, tak? Tych zobowiązań, no i też te straty będą wyższe. Natomiast bez nich mamy tutaj o wiele lepszą sytuację. No i tutaj sama firma to widzi, że to nie zachęca inwestorów takie liczby, no i też odnosi się do tego w swoim raporcie, jak widać. Firma też przedstawia
ogólną kondycję firmy w punktach, zachęca do inwestowania i widać, pokazuje co jest dobrego. No i chwali się na przykład tym agentem Amelia, innymi rzeczami typu, że no, mamy tutaj postępującą adopcję właśnie rozwiązań typu automotive, czy IoT, czy też innych. Oczywiście też współpraca na przykład z takimi dużymi firmami jak Jeep czy TOG. Jeśli chodzi o wycenę, wycena sama w sobie jest dobra, to znaczy mamy tutaj no, bardziej optymistycznych estymatach $26, średnio 15-16. No teraz mamy około 10-11, więc teoretycznie jest pole do wzrostu, czyli ogólnie można na tym zarobić, na akcjach tej firmy. Przychód jest też wzrostowy, stymulowany w następnym roku, zysku niestety nie. Natomiast to, co inwestuje takich normalnych inwestorów, to właśnie ten kurs akcji, tak. Tutaj mieliśmy te kwartały poprzednie i widzimy, że firma no, dowoziła wyniki, jeśli chodzi o EPS, znaczy przebijała te estymaty rynkowe. To też jest jakiś plus oczywiście, tak? No i następna estymaty jest na poziomie minus 0,2. Tutaj być może, jeśli przebije tę estymację, może EPS w końcu będzie na 0 lub trochę powyżej 0. Tu mamy wykres P do S, nie do P do E, ponieważ w takich firmach, które się rozwijają, lepiej sprawdza się ten współczynnik P do S. Tutaj poziom 22,18. Nie jest to duży poziom, wysoki poziom, przez co można powiedzieć, że akcje tej firmy nie są jakoś bardzo przewartościowane. No chociaż też na rynku panują opinie, że takie fair value dla ceny akcji to powiedzmy 6-7, czyli jednak trochę są przewartościowane. Natomiast jeśli chodzi o samą taką ogólną, takie ogólne podejście do tej firmy, widzimy w miarę pozytywne. No, większość analityków jest pozytywnie nastawiona wciąż. No, natomiast też są jakaś grupa wciąż mniejszościowa, która raczej no, sugeruje, żeby no, trzymać, no, nie sprzedawać, ale trzymać, więc żeby się wstrzymać. No i też średnia cena, powiedzmy to około właśnie 16-17 dolarów za akcję. No, jakie są perspektywy, tak już kończąc tą część, mamy tutaj perspektywy na plus. Mamy dużą bazę klientów z różnych obszarów. Jest to bardzo ważne. Tak jak mówiłem, dywersyfikacja jest tutaj bardzo duża i w których momentach rynkowych pozwala przetrwać danej firmie. No i postępująca adopcja produktów, która ma się no, dobrze czy bardzo dobrze, w zależności od produktu. Ogólnoświatowy trend AI, czyli to, co mamy teraz, co widzimy na co dzień, jeśli chodzi też o inne firmy. No ostatnio pojawiły się pytania, czy nie mamy bańki na AI. Mieliśmy wyniki Nvidia, która miała jak zwykle świetne wyniki. No szef firmy Jensen no, mówił właśnie o tych obawach, o bańce, natomiast stwierdził, że żadnej bańki nie ma i nie będzie w następnym roku. No jeśli chodzi o ten trend AI, no tutaj firmy są zainteresowane takimi rozwiązaniami, produktami AI, ponieważ mogą zmniejszyć zatrudnienie, czyli po prostu zaoszczędzić pieniądze, prawda? Dlatego jest to takie popularne. Platforma Amelia ma się bardzo dobrze, jest to ważny punkt w portfolio firmy, no i też zbiera dobre recenzje w różnych obszarach dla różnych klientów.
Jeśli chodzi o takie rzeczy, które mogą przeszkodzić rozwojowi firmy. Konkurencja. No mamy tutaj rynek AI, który jest pełny większych i mniejszych firm, startupów też, które mogą też próbować takich rozwiązań, jakie ma ta firma. No póki co nie ma tutaj jakichś bardzo dużych firm molochów, natomiast jeśli jakaś bardzo duża firma chciałaby wkroczyć na ten rynek, no to firma SoundHound będzie miała problem. No i też z tego względu jakość produktów, które dostarcza SoundHound musi być bardzo dobra. Nie ma miejsca na wpadki. No, mam tutaj duże oczekiwania na szybki wzrost i zysk, jeśli chodzi o tę firmę. Jest to firma AI. No i oczekuje się, że właśnie mamy tą falę, na tej fali AI te przychody będą ogromne. No, wszyscy patrzą na Nvidię i właśnie tego samego oczekują. Jeśli tego nie będzie w dość krótkim czasie, to znaczy powiedzmy następny rok, czy powiedzmy kilka kwartałów, no to też inwestorzy mogą się odwrócić. Bańka i no tutaj mówiłem o tym, co jeśli mamy bańkę i ona pęknie, wtedy no wszystkie takie firmy, które są związane z AI, no mogą zanurkować, znaczy ich kursy, no i włączając to też tą firmę. No i te wyniki GAP źle wyglądają. Jeśli chodzi o te raporty, to też nie zachęca inwestorów, trzeba się tłumaczyć z tych liczb i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj to może to wszystko, jeśli chodzi o tą część. Przejdziemy teraz sobie krótko do dwóch wykresów, jeśli chodzi o analizę techniczną samego wykresu. Co my tu mamy? Mamy tutaj wykres oparty na świecach tygodniowych. Pierwsze co widzimy spadek od tego lokalnego maksimum do minimum w ostatnim czasie o ponad 50%. Jest to duża przecena. Widzimy też tutaj średnie, tutaj trzymała nas średnia 50, która tutaj no, została przekroczona. Tutaj no, przez długi czas nas trzymała. Tutaj mamy średnią setkę, która jest takim następnym wsparciem dla nas. Do niej się ostatnio zbliżyliśmy, nie dotknęliśmy, świeca została odkupiona. Też ta świeca nie wygląda źle, jeśli chodzi o ten tydzień. Zobaczymy, jak będzie wyglądała następna świeca. Natomiast może to też być taki sygnał, że to będzie po prostu dołek. No i RSI na tej firmy jest mocno tutaj, no jest po prostu niska wartość, ogólnie patrząc tutaj na te ostatnie miesiące, prawda? Tutaj mamy poziom tego dołka marzec-kwiecień, gdzie mieliśmy ogólnie ten duży zjazd na całej, na całych rynkach. Przejdźmy teraz do interwału dniowego. Tutaj mieliśmy wsparcie. Tego wsparcia się odbiliśmy. No, świeca została odkupiona bardzo szybko. I teraz no, ta świeca bardzo dobrze wygląda. To jest ta świeca z piątku. Tutaj mieliśmy lukę przy otwarciu i ta luka została zamknięta ostatnio, to też bardzo dobrze, ponieważ rynek lubi wracać, żeby zamykać takie luki. Co jeszcze? Tutaj na początku listopada mieliśmy ten raport, no i później mieliśmy duży spadek akcji. Natomiast jest to trochę związane z tymi wynikami, z tymi liczbami, natomiast ogólnie ostatnio rynek no, ma się raczej gorzej, jak wszyscy widzą. Tutaj mamy kilka różnych przyczyn, w tym te gospodarcze w USA, typu shutdown, typu brak płynności, typu polityka Fedu, no i panuje duża niepewność na
ogólnie na spółkach technologicznych. Natomiast no, jest możliwość, że tutaj był ten dołek, lokalny dołek. Być może wrócimy jeszcze do tej ceny poniżej nawet $10 czy w okolicy $10. Natomiast wydaje się, że jest to dobry punkt, dobry moment do kupna jakiejś części akcji. Oczywiście później można jak zwykle uśredniać. Widzimy też RSI jest bardzo na niskim poziomie w stosunku do poprzednich wartości, czyli aktywa są po prostu wykupione. I nawet przez ten wzgląd możemy tutaj odbić w niedługim czasie. No i tyle. To jest moja rekomendacja. Natomiast trzeba uważać, że jak widać, no, firma ma duże, czy kurs akcji ma duże wahania. Można dużo zyskać w krótkim czasie, natomiast trzeba też pamiętać, że to jest pewne ryzyko. Trzeba to też brać pod uwagę. To dobrze. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeśli ten film komuś się przydał w jakiś sposób, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do dania lajka, zachęcam do komentarza. W komentarzu możecie pisać jakieś inne firmy, które warto przeanalizować. Dziękuję i do zobaczenia.